Czy rajd Monte Carlo faktycznie odbywa się w Monte Carlo? Jakie samochody w swoim garażu ma książę Albert? Ile wynosi powierzchnia Monako, a także majestatyczne krajobrazy Alp francuskich? Dzień dobry już w nowym 2025 roku, prosto z lotniska w Krakowie, a już za chwilę i już bonjour, bo właśnie wylądowałem na lotnisku w Marsylii. Idę odebrać samochód i dalej w podróż. Bonsoir, ponieważ dojechałem już właśnie do Nicei, gdzie spędzę jedną noc i tym samym na dzisiaj to już by było tyle i widzimy się jutro rano. I bonjour już prosto z Monako i na wstępie od razu wyjaśnię jedną kwestię dotyczącą rajdu Monte Carlo, ponieważ po rajdzie Monte Carlo jest rajd Szwecji, który odbywa się w Szwecji. Po rajdzie Szwecji jest rajd Kenii, który się odbywa w Kenii. Natomiast jeżeli chodzi o rajd Monte Carlo, to on nie odbywa się w dzielnicy Monako, Monte Carlo, ponieważ Monte Carlo to jest dzielnica Monako, a ten rajd odbywa się we Francji, a dokładnie w Alpach francuskich czy w Alpach Górnej Prowansji. Natomiast jeżeli chodzi o Monte Carlo, tam za mną to jest właśnie plac Casino, a na którym będzie ceremonia otwarcia i ceremonia zakończenia rajdu. Więc tylko tyle, jeżeli chodzi o Monte Carlo. A co można powiedzieć o samym Monako? Na przykład to, że Monako to drugie najgęściej zaludnione państwo na świecie, chyba że Makao bądź Macao, obie formy są poprawne, uznamy wyłącznie za specjalny region administracyjny Chin, no to wtedy Monako będzie na pierwszym miejscu. W 2024 roku liczba mieszkańców Monako wynosiła 40 000 i te 40 000 mieszkańców, wyobraźcie sobie, mieszka na terenie o powierzchni 2 km². Tak jest, powierzchnia Monako wynosi 2 km². Dla porównania powierzchnia samej Warszawy wynosi 517 km², więc nie dziwi fakt, że Monako to drugie najgęściej zaludnione państwo na świecie. Język urzędowy to oczywiście francuski, a obowiązująca waluta w Monako to euro. To co, krótki spacer po mieście, a później widzimy się już w garażu jego królewskiej mości i pokażę Wam prywatną kolekcję samochodów księcia Alberta. I jesteśmy, garaż jego królewskiej mości, a w nim prywatna kolekcja samochodów, które obecnie należą do księcia Alberta. Natomiast samochody, które się znajdują w środku, zaczął kolekcjonować jeszcze ojciec księcia Alberta, książę Rinie III, który był ogromnym pasjonatem motoryzacji. Także wchodzimy do środka i zobaczymy, co tam się znajduje. Ja już właśnie w drodze do miejscowości Gap we Francji, oddalonej około 200 km od Monako, gdzie w okolicy będą odbywały się już nocne OS-y, na których chcę być i też zrobić pierwsze zdjęcia. Dlatego musiałem wcześniej wyjechać z Monte Carlo, bo tak to bym nie zdążył. Przede mną jeszcze niecałe 3 godziny jazdy, więc póki co zapraszam do obejrzenia pięknych widoków, jakie mam po drodze właśnie do miejscowości.
Bonjour w drugi dzień rajdu Monte Carlo 2025. Niestety, ale wczoraj dojechałem tylko na jeden nocny odcinek specjalny i to tak na styk i praktycznie nie zrobiłem żadnych zdjęć ani nagrań. Nie miałem pojęcia o tym, że drogi dojazdowe na te oba odcinki będą pozamykane już w promieniu 5 km, więc generalnie trzeba było trochę pokombinować, żeby dojechać na ten jeden i zobaczyć tak naprawdę cokolwiek. Na szczęście są jeszcze 3 dni rajdu i pierwsze zdjęcia już dzisiaj rano wykonane, kilka nagrań w parku serwisowym w miejscowości Gap, o której wczoraj wspominałem, więc zapraszam teraz właśnie na kilka takich przebitek z parku serwisowego, ale przedtem parę słów o samochodach Rally 1, czyli tych top of the top WRC. I są to takie marki jak Hyundai i20N, Toyota GR Yaris oraz Ford Puma. Jeszcze w zeszłym roku wszystkie te samochody były wyposażone dodatkowo w napęd hybrydowy, który był wprowadzony w 2022 roku i generalnie miał być jeszcze przez kilka kolejnych lat. Natomiast w zeszłym roku, pod koniec tak naprawdę zeszłego roku, weszły spodziewanie, niespodziewanie, ciężko powiedzieć, zmiany i w tym sezonie te rajdówki Rally 1 już są bez napędu hybrydowego. No i generalnie dla zespołów jest to lepiej, ponieważ jest taniej o około 150 000 euro. No jest też sprawniej, to już dla kierowców, ponieważ auta będą lżejsze, są lżejsze o około 100 kg, a to zdecydowanie korzystnie wpływa na prowadzenie takiej rajdówki. Jeżeli chodzi o specyfikację, to wszystkie trzy marki mają silnik o pojemności 1,6 litra, oczywiście turbo, moc 380 koni mechanicznych, moment obrotowy około 420 Nm, 6-biegowa sekwencyjna skrzynia biegów w Hyundaiu i 5-biegowa w Toyocie oraz Fordzie. Napęd oczywiście na obie osie, przyspieszenie do pierwszej setki w 3 sekundy, waga pojazdu bez paliwa i bez załogi, przypomnę, załoga to jest kierowca i pilot, wynosi 1260 kg. No i to było na tyle, jeżeli chodzi o specyfikację tych samochodów, a teraz krótka wizyta. No dobrze, i na koniec jeszcze trochę przebitek z samego rajdu Monte Carlo, ale nie tylko, bo też z dróg dojazdowych na te odcinki zobaczycie, jakie przepiękne były tam widoki. Jeszcze tylko parę słów o rajdzie Monte Carlo, ponieważ jest to najstarszy rajd na świecie. Pierwszy rajd Monte Carlo, jeszcze nie WRC, odbył się w 1911 roku, natomiast pierwszy rajd Monte Carlo WRC odbył się w 1973 roku. Wtedy też był inauguracyjny sezon rajdowych Mistrzostw Świata. Przy tej okazji warto też przypomnieć, że 7. runda w tamtym sezonie odbyła się w Polsce. No dobrze, a teraz już miłego oglądania.